Hej, gorący dzień, cały tydzień będzie gorący i pracuję właśnie nad moimi pomidorami. A zobaczcie, zaczęłam obcinać trochę liści, nie za dużo. Tutaj zobaczcie, może z 4 liście od dołu, nie te bezpośrednio pod gronem, bo są różne szkoły obcinania liści, które mówią, że te dolne liście odżywiają to grono i nie powinno się obcinać tych liści pod gronem do momentu, kiedy te pomidory zaczynają się troszkę czerwienić. Ale są też takie szkoły, które mówią, że te dolne liście nie są takie ważne dla fotosyntezy, że fotosynteza zachodzi głównie w górnych liściach, ale wiecie, musimy wybrać swoją tak zwaną truciznę po angielsku. Jeżeli uprawiamy na 2 pędy, tak jak ja, no to musimy zapewnić przepływ powietrza pomiędzy, wiecie, tymi pędami i łodygami. Ja tutaj mam wietrzenie, cała ta ściana boczna, folia jest podwijana. To zapewnia przepływ powietrza. Także otwieram drzwi, a drzwi są w tym tunelu na 2 końcach, żeby, wiecie, żeby się wentylował. No i obcinam liście od dołu po trochu, nie wszystkie naraz. Wyrywam wszystkie chwasty, a także pokażę Wam, co robię z tymi sznurkami, jak je tutaj wiążę. Tutaj na przykład mam ten pomidor, który prowadzę na 3 pędy. Raz, dwa, trzy. No i tak on właśnie wygląda. Pierwszy pęd, drugi pęd, trzeci jest mniejszy, bo idzie od dołu. I staram się tak jakby oddzielić ten krzak od innych krzaków, zbliżyć te pędy do siebie u góry, ale nie wiążę sznurków razem, tylko postaram się związać razem te łodygi. Tutaj zrobiłam właśnie tak z tym pomidorem, że te sznurki oddaliłam, tu jest na 2 pędy, od tego drugiego krzaka i związałam pędy razem. I będę stopniowo też usuwać tutaj liście. To jest sekret Alifirowa, ale zauważyłam, że Rosjanie właśnie tak robią, że są 2 pędy, ale są razem, żeby był odstęp po prostu między tymi innymi krzakami. I oni też stopniowo obrywają właśnie liście i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także czasami, wiecie, jak widzę, że nie chcę oberwać na przykład tego liścia, to obcinam pół, tak jak tutaj. Też możecie sobie obciąć pół liścia. Nie musi być koniecznie, wiecie, cały pomidor łysy i wszystkie liście oberwane. I musimy też także patrzeć od góry do dołu, czy nam nie rosną wilki, a te wilki właśnie rosną nawet tam, gdzie już je usunęliśmy. Zobaczcie, tutaj. I nad tym musimy pracować, bo wtedy, zobaczcie, następny od samego dołu, bo wtedy będziemy mieć już za bardzo zagęszczony ten krzak pomidora i wtedy może dojść do szarej pleśni, jeżeli nie będzie dobrej wentylacji. Także jeżeli zdecydowaliśmy się na ilość pędów, no to już wszystkie wilki poza tymi pędami usuwamy. Pracuję też nad zapylaniem i to nie jest mój pomysł, ale pomysł rozpropagowała Kasia z kanału Kasia In. Używamy szczoteczki elektrycznej i po prostu jedziemy po wszystkich kwiatkach i wibrujemy. I to ma spowodować, że pyłek się osypuje na słupek, na znamie i dochodzi do dobrego zapylenia. A tak naprawdę to te wibracje tej szczoteczki elektrycznej czy sonicznej imitują wibracje trzmiela. Trzmiele lubią kwiaty pomidora i czasami przylatują, jeżeli damy im dostęp do tunelu i po prostu te wibracje, które powoduje trzmiel, powodują osypywanie się pyłku i one są właśnie podobne do tych szczoteczek elektrycznych. I zauważyłam, jest rano, jest coś około 10, ale jest taka wilgotność powietrza, że zauważyłam, że pyłek się dobrze osypuje i po prostu przeleciałam tutaj po wszystkich kwiatkach. Jeszcze mam 2 tunele do zrobienia, zanim się zrobi za gorąco dla mnie. Widzieliście? Masa pyłku się osypuje.
I tu jest także taki wiaterek, przewiew. I po prostu, wiecie, to jest fajna metoda, bezopryskowa, najłatwiejsza dla mnie, żeby pozapylać kwiaty pomidora. Kącik naukowy. Jak wiecie, daję Wam czasami takie informacje, których sama nie wymyślam, tylko je czytam w książkach. I jedną właśnie z takich książek w języku angielskim, które są bardzo dobre, żeby wiedzieć, jak ta cała gleba działa, to jest The Living Soil Handbook, czyli podręcznik żywej gleby, a napisał ją Jesse Frost. Jesse Frost ma kanał na YouTubie i jest to taki farmer, ale marketowy, czyli on ma warzywa, które sprzedaje na ryneczkach. Nie jest to ogromna farma, ale stosuje właśnie metody nieprzekopywania i ekologiczne metody uprawy warzyw. Ale co mi się rzuciło w oczy, przeglądając tą książkę, to jest taka mała informacja na temat grzybów mikryzowych. Tych posypek, takich jak popularna w Polsce trichoderma, ale to nie jest tylko trichoderma. Jest wiele takich grzybków mikoryzowych, które właśnie współpracują z korzeniami naszych warzyw, na przykład pomidorów czy papryk. Ale jak to naprawdę działa, to mnie bardzo zaskoczyło, bo jest tu napisane, i teraz będę tłumaczyć, że właśnie te grzybki mikoryzowe, one tak jakby wrastają w korzenie warzyw, różnych rodzajów roślin i wymieniają wilgoć i składniki odżywcze właśnie z tymi roślinami w zamian za wydzieliny z korzeni. I te grzyby także wysyłają takie jakby, tutaj jest napisane root-like, czyli jak korzenie struktury, które się nazywają hyphae. Nie wiem, jak to jest po polsku, ale wiecie, jak grzyby rosną, to mają taką sieć takich białych korzonków. Czasami jak kopiemy w lesie, to widzimy. No i właśnie te struktury jakby korzeniowe, one właśnie rosną, one są z jednej strony wrośnięte w korzeń, ale rosną w glebie wszędzie, tworzą taką sieć. I właśnie to są takie jakby wydłużenie, one funkcjonują jak wydłużenie korzenia warzywa. I one tak jakby zbierają składniki odżywcze i wodę 100 razy głębiej i dalej niż korzeń tego warzywa może sobie sam znaleźć. Czyli to są tak jakby wydłużenia korzenia. Tak jak czasami myślimy, o, żywokost ma bardzo głęboki korzeń, ma korzeń palowy i wrasta bardzo głęboko w ziemię i dlatego jest taki bogaty w składniki odżywcze, na przykład fosfor. I to tak samo właśnie te grzybki mikoryzowe, mikoryzyjne, one tak samo funkcjonują. Root extensions, tak jak sobie zakładamy wydłużenie włosów, tak samo możemy myśleć o tych właśnie grzybkach mikoryzyjnych, że one wydłużają korzenie naszych roślin i szukają składników odżywczych wszędzie, a także wody. A co jeszcze tutaj jest napisane, że mogą także pomóc w chorobach, które pochodzą z gleby, tak jakby odglebowe choroby i mogą im właśnie zapobiec. W lasach te właśnie grzybowo-roślinne związki, znane jako właśnie mykoryza, mogą pracować jak podziemny internet, wysyłając składniki odżywcze i wiadomości na długie dystanse pomiędzy roślinami. To jest niesamowite, po prostu niesamowite. I utrzymywanie właśnie tych sieci, żeby one właśnie kontynuowały wzrost i rozrost i pobieranie składników odżywczych, jest właśnie bardzo ważnym powodem, żeby nie przekopywać gleby, bo jeżeli przekopujemy glebę, to wszystkie te sieci zostają przerwane, zostają zniszczone. Także dlatego ja nie kopię
kopię minimalnie, żeby coś posadzić, ale nigdy nie przewracam ziemi łopatą, wiecie, tak jak to się kiedyś robiło. Dzisiaj także sadzę sobie bazylię. Spróbuję ją posadzić w tym tunelu, bo ma najlepsze warunki temperaturowe i wilgotnościowe. To jest bazylia cytrynowa. Tutaj jest bazylia taka sałatolistna, fioletowa. A tutaj mamy bazylię cynamonową. Widzicie? I tutaj sobie je posadzimy. Także posadzę je sobie w domu w pojemniku, bo bazylia nie lubi za bardzo deszczu, więc jak ją posadzę na działce, tak jak w latach poprzednich, ona nie za dobrze rośnie w Anglii. Mamy ostatnią dynię. To jest dynia piżmowa gitara. Już wszystkie inne dynie są posadzone. Ostatnie sałaty i rudbekie dzisiaj do posadzenia. Poobrywałam też te pędy kwiatostanowe czosnku. Pewnie będą na obiad. Jestem w drugim tunelu, żeby zobaczyć, jak się rzeczy mają. Tutaj łzy elfa, zobaczcie. Bardzo lubię ten kształt takiej łezki. Tutaj troszkę wolniej. O, zobaczcie. Czerwone serce czerwonego smoka albo czerwone serce smoka. Fajny kształt. I obrywamy niepotrzebne wilki. To jest Lucid Gem. No, a jak się mają moje mszyce i biedronki? Zobaczcie, nic nie robiłam. Czysto. Może 2 mszyce zostały. Larwy biedronki poszły sobie. A film poprzedni nagrywałam w środę. Dzisiaj jest piątek. I widzicie, co się stało? Nie mam mszyc. Lubię takie widoki. Bardzo, bardzo. To jest tarczyca. Zioło, które jest dobre na sen, także na trawienie, bo jest dosyć gorzkie, ale nie tak tragicznie gorzkie. Tutaj moje ogórki widać, że się zaczęły przyjmować, bo się troszkę zazieleniły. Noce są teraz cieplejsze, tak po 12-14 stopni. Muszę pewnie je troszkę podlać. I to jest na przykład palczyk, finger. To jest ten winogronowy. To jest fin de meaux. Tutaj Russian pickling. Trochę wygląda nieciekawie. Co tutaj mamy? Jakie szkodniki? Zostawiamy wszystko dla owadów, bo biedronka. Chyba nadszedł ten czas, że będę musiała przerzedzić te zawiązki jabłek, no bo jest czerwiec. One normalnie w czerwcu mają taki opad owoców. I najlepiej jest zostawić 2 w jednym takim węźle. 4 jest to za dużo i one po prostu będą malutkie. Więc ja tu muszę przelecieć i zostawić po 2 jabłka w jednym węźle. Moja nadzieja na brzoskwinie w tym roku wzrasta, bo są. Niektóre zostawiłam bez torebek, żeby zobaczyć, co się stanie. Jeszcze są niektóre malutkie, ale te już taki fajny mają rozmiar. Dla tych, co pytają, to jest odmiana Avalon Pride. Odmiana tolerancyjna na kędzierzawość liści.
Zaczyna już kwitnąć dziurawiec i niedługo nastąpi zbiór kwiatów, a z kwiatów dziurawca robię olej. Po prostu świeże kwiaty wkładam do oliwy z oliwek na jakiś miesiąc i ten olej robi się czerwony, ponieważ kwiaty dziurawca zawierają hiperycynę i jak rozetrzemy taki kwiatek w palcach, to nasze palce są czerwone z powodu tej hiperycyny. Chyba nie jest jeszcze gotowy, ale trochę tej czerwieni się wydusiło. No nie chcę marnować, ale zbierajcie kwiaty dziurawca, bo ten olej jest dobry na wszystkie nerwobóle, na przykład rwę kulszową i wszystkie takie odkręgosłupowe bóle, kiedy nerw jest uciśnięty, co ja właśnie przeżywam i smaruję się właśnie olejem z dziurawca. Chyba tradycyjnie kwiaty dziurawca zbiera się w noc świętojańską, to znaczy około tego terminu. Dzisiaj jest 13 i piątek, czyli około, wiecie, przesilenia letniego zbieramy kwiaty dziurawca. To jest samosiejka ślazu, która mi tutaj rośnie przy moich kompostownikach. I specjalnie właśnie zostawiłam te rośliny, bo te kwiatki zbieram sobie na herbatkę. Ślaz działa podobnie jak prawoślaz, czyli ma działanie łagodzące na wszystkie błony śluzowe i te kwiatki po wysuszeniu są niebieskie. I fajnie to wygląda w mieszankach herbatek, takie niebieskie właśnie płatki. Muszę sobie zebrać tego ślazu dzisiaj. Zobaczcie, jakie cudne. Zakwitł także rzepik. Rzepik jest bardzo taki ornamentalny, ozdobny i ma działanie właśnie lecznicze w tym momencie, jak kwitnie, ale czasami zbieramy także same liście. O tym mówiłam w poprzednich filmach. Bardzo lubię tę roślinę. Jeżeli weźmiemy liść rzepiku i go tak zgnieciemy, to on ma taki delikatnie cytrynowy zapach i po tym właśnie możemy poznać dobrej jakości surowiec leczniczy. Najlepszy przyjaciel kobiety na wszystkie kobiece dolegliwości, przywrotnik. Także roślina ozdobna i lecznicza. Polecam Wam właśnie zamiast takich kwiatów, które są tylko ozdobne, posadzić gdzieniegdzie coś, co jest także przydatne, żeby nam pomóc z naszym zdrowiem i wygląda pięknie. Żegnam Was z moją różą Munstead Wood. Potrzebuję tego kontaktu i tego zapachu dla mojego zdrowia psychicznego. Ja pracuję na 12. Wczoraj pracowałam właśnie od 7 do 7:30 wieczorem i potrzebuję takiego ukojenia dzisiaj. A Was już żegnam. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.